dzikie lasy, meandrujące rzeki, głębokie jeziora, bezkresne pola i przestrzenie, w których naprawdę można złapać oddech. Województwo podlaskie daje nam to, czego często brakuje na co dzień: spokój, ciszę i prawdziwy kontakt z naturą. W tym odcinku zabiorę Was w rowerową podróż po 5 wyjątkowych miejscach. Miejscach, które moim zdaniem trzeba odwiedzić, przemierzając Podlaskie na 2 kółkach. Od surowej i pięknej Suwalszczyzny, przez pełne ptasiego śpiewu brzegi jeziora Wigry, aż po tajemnicze puszcze i pełne śladów historii spokojne miasteczka. Pierwszy przystanek to Suwalszczyzna. Gotowi? No to jedziemy. Suwalski Park Krajobrazowy to jest najstarszy park krajobrazowy w Polsce. Powstał w 1976 roku. Położony jest w północno-wschodniej części naszego kraju, tuż przy granicy z całą Litwą, oczywiście w województwie podlaskim. Rejony tutaj są naprawdę bardzo malownicze i bardzo dzikie, ponieważ cały czas dociera tu jeszcze bardzo mało turystów. Ja mam nadzieję to zmienić. Dla rowerzystów zaś, oj, no jest to raj, ale trzeba mieć nogę, ponieważ znajduje się tutaj naprawdę bardzo dużo wzgórz, pagórków. To jest teren polodowcowy, morenowaty, więc szykujcie się na podjazdy, ale takie widoki wynagradzają wszystkie podjazdy. Teren parku to unikalna mozaika krajobrazowa, która powstała podczas ostatniego zlodowacenia. To tutaj znajduje się jezioro Hańcza, Mekka nurków, najgłębsze jezioro w Polsce, które słynie z krystalicznie czystej wody i malowniczych, stromych brzegów. Park kryje w sobie również ślady historii Jaćwingów, tajemniczego plemienia bałtyjskiego, które zamieszkiwało tę ziemię w średniowieczu. Znajdziesz tu również spektakularne wzgórza morenowe, takie jak Góra Cisowa, która nazywana jest często suwalską Fujiyamą. To ze względu na swój charakterystyczny stożkowy kształt i rozległe widoki na okoliczne lasy i jeziora. Koniecznie trzeba też odwiedzić Wodziłki z zabytkową Molenną, czyli świątynią staroobrzędowców. Poza atrakcjami turystycznymi, na rowerzystów czekają tutaj niesamowicie widokowe szutry. W Turtulu, będącym sercem Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zobaczysz malowniczy rezerwat geologiczny. Następnym ważnym punktem na trasie są też Smolniki, znane z niesamowitych punktów widokowych. Widok z jednego z nich pojawił się nawet w filmie Andrzeja Wajdy. Punkt widokowy u pana Tadeusza, czyli miejsce, gdzie nagrywany był popularny film Andrzeja Wajdy. Ja myślę, że ja nie muszę Was przekonywać do tego, że Suwalski Park Krajobrazowy i generalnie Suwalszczyzna to jest idealne miejsce zarówno na to, żeby się zmęczyć, jak i odpocząć, tak jak ja właśnie teraz robię to tutaj. No jest nieziemsko. Drugim miejscem, które trzeba odwiedzić na rowerze podróżując po województwie podlaskim, jest oczywiście
jezioro Wigry i rowerowy szlak wokół jeziora Wigry. Jest to szlak imienia Antoniego Patli. Antoni Patla był działaczem społecznym, nauczycielem i krajoznawcą, który właśnie zainicjował tutaj ochronę przyrody i kultury tego obszaru. Był on bardzo aktywny, jeżeli chodzi o lokalne działania. Bardzo promował, popularyzował właśnie ten obszar wśród innych ludzi. Jeżeli chodzi o szlak rowerowy, no to tutaj wiedzie on przez przepiękne tereny, gęste lasy, malownicze pola, no i co jakiś czas można też się zatrzymać w takim miejscu i odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. Co spotkamy na szlaku? Przede wszystkim niesamowite ścieżki szutrowe, biegnące nie tylko wzdłuż brzegu jeziora, ale także prowadzące przez dzikie lasy i falujące łąki i pola. Gdzie się zatrzymać? Oczywiście w starym folwarku, malowniczej wsi nad brzegiem jeziora, gdzie znajduje się Muzeum Wigier. W muzeum dowiemy się o historii jeziora i jego mieszkańcach. W starym folwarku znajduje się też kilka polecanych restauracji, więc trzeba zatrzymać się tutaj na dłużej. Punktem obowiązkowym zaś jest klasztor Kamedułów w Wigrach, perła architektury barokowej położona na wzgórzu z widokiem na jezioro. Dawny klasztor to dziś muzeum, w którym można zobaczyć celę, w której w 1999 roku nocował papież Jan Paweł II. Można też zatrzymać się tu na noc w eremach, w których niegdyś mieszkali mnisi. To bezdyskusyjnie jedno z najbardziej klimatycznych miejsc noclegowych w całym regionie. Na kolejną wycieczkę udamy się trochę bardziej na południe. Tu krajobrazy będą już nieco spokojniejsze i bardziej płaskie, więc i pokonywane kilometry będą łatwiejsze. Nie martwcie się jednak, wrażeń nie zabraknie. Przejedziemy bowiem rowerem przez środek największego parku narodowego w naszym kraju. Dzisiejszą trasę zaczynam w położonym zaledwie 30 km od Białegostoku Tykocinie. Jest to niewielkie miasteczko, ale o wielkim znaczeniu historycznym i o wyjątkowym klimacie. Przejeżdżając przez tutejsze brukowane uliczki, naprawdę poczułam, że czas płynie tutaj zupełnie inaczej, dużo wolniej. Jest to idealne miejsce na to, żeby zacząć moją wycieczkę w kierunku Biebrzańskiego Parku Narodowego, a także zakończyć ją, myślę, idealnie w jednej z tutejszych polecanych żydowskich restauracji. Tykocin bywa nazywany barokową perełką Podlasia i był ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej przed II wojną światową. Dziś jego spokojna atmosfera i zabytkowa zabudowa przyciągają coraz więcej turystów. Co zobaczyć w Tykocinie? Zaczynając trasę z rynku podziwiamy pomnik Stefana Czarnieckiego oraz kościół Świętej Trójcy, imponujący przykład baroku podlaskiego z piękną fasadą i bogatym wnętrzem. Następnie trzeba koniecznie udać się w kierunku Wielkiej Synagogi. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych synagog w Polsce. Świadectwo bogatej historii żydowskiej społeczności Tykocina. Na końcu mojej wycieczki planuję odwiedzić też zamek, ale o nim opowiem Wam nieco później. Wróćmy więc do początku trasy. Jest to bowiem widokowy fragment idący wzdłuż wijącej się tutaj za kolami Narwi. Pierwszy fragment trasy biegnie wzdłuż Narwi, a Narew nazywana jest bardzo często polską Amazonką, ponieważ zamiast jednego głównego nurtu jest ona podzielona na wiele małych odnóg, które przecinają tutejsze podmokłe łąki, torfowiska, bagna, tworząc taki swoisty wodny labirynt. Przepięknie to wygląda.
Narew ma 484 km długości i przepływa przez Białoruś oraz Polskę, gdzie uchodzi do Wisły niedaleko Warszawy. Jej źródła znajdują się w Puszczy Białowieskiej, a koryto rzeki pełne jest zakoli, starorzeczy i odnóg. Narew uznawana jest za jedną z ostatnich wielokorytowych rzek w Europie. W dolinie rzeki można spotkać liczne gatunki ptaków, dlatego część jej biegu objęto ochroną jako Narwiański Park Narodowy. To wyjątkowe miejsce dla miłośników przyrody i spokoju. Brzegi Narwi kuszą, by spędzić tu nieco więcej czasu, jednak głównym celem tego dnia jest oczywiście Biebrzański Park Narodowy. Kolejne 31 km podążam drogą carską, prowadzącą przez sam środek parku. Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce. To kraina nieujarzmionej przyrody, nieprzebranych bagien, ogromnych torfowisk i malowniczych rozlewisk, które rozciągają się wzdłuż doliny rzeki Biebrzy. Bagna biebrzańskie są uznawane za jedną z największych w kraju i w Europie Środkowej o stoi ptaków wodno-błotnych. To właśnie tu co roku przybywają tysiące ptaków i tysiące ornitologów z całego świata. Biebrzański Park Narodowy to też ostoja łosi. Niestety podobnie jak w Puszczy Białowieskiej nie spotkałam żubra, tak i tutaj nie udało mi się wpaść na żadnego łosia. No nic, trzeba będzie przyjechać tu jeszcze raz. Na pewno to zrobię, bo klimat tego regionu bardzo mi się spodobał. Zielone pola ciągnące się po horyzont, gęste lasy szutrowe i asfaltowe drogi. Blisko 100-kilometrową wycieczkę kończę w Tykocinie przy zamku. Za mną zamek w Tykocinie. Był miejscem bardzo wielu ważnych wydarzeń historycznych. Między innymi to tutaj w 705 roku August II Mocny ustanowił Order Orła Białego, czyli najwyższe oznaczenie państwowe Rzeczypospolitej. Zamek gościł też wielu królów, Zygmunta III Wazę, Władysława IV czy nawet cara Rosji Piotra I, a także był oblegany w trakcie potopu szwedzkiego. Teraz pięknie odnowiony, stanowi miejsce, gdzie można przenocować, ponieważ znajduje się tutaj hotel, restauracja, no i muzeum. Myślę, że całkiem przyjemne miejsce do zatrzymania się. Nie można oczywiście pominąć regionalnej kuchni, a jak Tykocin, to kuchnia żydowska i jedna z polecanych tutejszych restauracji. Kierując się dalej na południe, trafiamy na czwartą destynację, którą z całego serca polecam Wam, jeśli będziecie planować rowerowe wizyty w województwie podlaskim. Puszcza Knyszyńska. Za miejsce startu najlepiej wybrać sobie Supraśl. To spokojne miasteczko ma status uzdrowiska. Przejeżdżając przez główną ulicę, zwróćcie uwagę na urokliwe drewniane domki. To tradycyjne domy tkaczy. Nieco dalej mamy Pałac Buchholców, ślad po jednej z najbogatszych rodzin przemysłowych Supraśla. Puszcza Knyszyńska to jeden z najdzikszych i największych kompleksów leśnych w Polsce. Rozciąga się na wschód od Białegostoku aż po granicę z Białorusią. No i przez to, że jest tak ogromna, stanowi naprawdę miejsce dla mieszkania dla wielu zwierząt. Bardzo popularne są tutaj łosie, podobno bardzo łatwo jest je tutaj spotkać. Są jelenie, są wilki, a nawet rysie. A oprócz tego, że jest bardzo fajna dla zwierząt, no to oczywiście jest też fajna dla rowerzystów. Będąc w Puszczy Knyszyńskiej trzeba koniecznie odwiedzić Kruszyniany. Ta niewielka cicha wieś skrywa bogatą historię polskich Tatarów. Skąd Tatarzy na polskich ziemiach? O tym mówiłam już w poprzednim odcinku, do którego oczywiście serdecznie zapraszam. W Kruszynianach zobaczcie zabytkowy meczet. Tutejszy przewodnik bardzo ciekawie opowiada o historii Tatarów. Oraz Mizar, czyli muzułmański cmentarz. To symbol wielowiekowej obecności islamu na tych ziemiach. Na koniec wycieczki trzeba skosztować też przepysznej tatarskiej kuchni w zajeździe tatarskim na końcu świata. Pieremiacze, czyli ciasto drożdżowe, nadziewane mięsem wołowym i następnie wyrzucane na głęboki tłuszcz.
Dobra, ciekawe. Smakuje trochę jak pączek nadziewany mięsem. Ale myślę, że dzisiaj na rower po 60 km idealne. Na koniec zostawiłam miejsce, które skradło moje serce. Puszcza Białowieska. Jest to największy i najstarszy las naturalny w Europie, rozciągający się na terenie Polski i Białorusi. Jest to obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej, włączony do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najstarsze drzewa w Puszczy Białowieskiej mogą osiągać wiek 500 lat, a nawet więcej. Ten rejon to oczywiście także cerkwie. Spotkać je tutaj można w każdej wsi. Kolorowe, drewniane, z charakterystycznymi kopułami. Na Podlasiu znajduje się około 150 cerkwi. Nie dziwi to, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych rejonach mieszka około 200 000 osób prawosławnych. Eksplorując Puszczę Białowieską, koniecznie odnajdźcie też tajemnicze miejsce mocy skryte głęboko w lesie. Przespacerujcie się po żebrach żubra, czyli pierwszej leśnej ścieżce przyrodniczej w Polsce. Wejdźcie na jedną z licznych wież widokowych, by zobaczyć meandrującą narewkę albo dojrzeć buszujące na łąkach żubry. Jeśli będziecie tutaj z dziećmi, to na pewno spodoba im się kolejka wąskotorowa w Topile. Czy to wszystko, co do zaoferowania ma województwo podlaskie rowerzystom? Zdecydowanie nie. To, co dziś Wam pokazałam, to jedynie ułamek, zaledwie kilka punktów na mapie tej niezwykłej krainy. Podlaskie to miejsce, które nie narzuca się hałaśliwymi atrakcjami. Ono czeka, aż je odkryjesz. A kiedy już to zrobisz, zostaje z Tobą na długo. We wspomnieniach, w fotografiach, w zmęczonych, ale szczęśliwych nogach. I przede wszystkim w sercu.